Witam ponownie w moich skromnych warsztatowych progach. Dzisiaj postanowiłem dograć krótki odcinek na temat dalszych prac sprzęgła, wysprzęglika wadliwego Opel Astra G 2008 rok, silnik XEP 1.4 zdaje się. Wysprzęglik był zamontowany, już sprawdziłem, jest oznaczenie FAK na wysprzęgliku. Ja go rozebrałem, zrobiłem mu sekcję zwłok, gdyż nie mogłem przeboleć, co mogło się wydarzyć. Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. Zdarzyć. FTE FAK. FAK produkuje FTE, bo znalazłem też oznaczenie fagowskie i jest to ponoć oryginał FTE, czyli pierwszy montaż. Z informacji Asterka już sobie pracuje, jest sprawna po umyciu silnika, parkocze, praktycznie ranek nas zastał, silnik klekocze, sprzęgiełko bez problemu się odpowietrzyło. Włożyłem wysprzęglik Aisin, taki był, taki kolega zakupił, ponad 400 zł koszt. I co mnie zdziwiło, że w tym następnym założonym wysprzęgliku nie ma nawet śladu żadnego oznaczenia, żadnego numeru, żadnego napisu, po prostu z lupą szukałem, nie ma dosłownie nic, czyli tak naprawdę włożyłem z pudełka Aisin, a nie wiadomo co to jest. Zauważyłem, że to częsty proceder teraz w nowych częściach, nawet bardzo markowych i drogich firm, że po prostu jakiś tam numerek nieraz znajdziesz, a nieraz praktycznie w markowej części można nie znaleźć oznaczenia. Tutaj ja Wam pokażę, dokonałem sekcji zwłok. Tu są wszystkie oznaczenia, numery. Jest, można powiedzieć, wypracowanie na tym wysprzęgliku. I tak, rozebrałem go może troszeczkę, ogólnie bałagan mam na warsztacie, bo po tym sprzęgle to jest Armageddon. Nie była to prosta i krótka naprawa. Rozebrałem go dość, no pierwszy raz rozbierałem, więc coś tu pękło, coś tu się połamało, coś tu się pogięło, to jest zabezpieczenie. Raczej jest to jednorazowego montażu, tego się nie naprawia. No ale cóż, zajrzałem do środka. Uszczelniacz olejowy, czyli ten, który uszczelnia wałek od skrzyni biegów, żeby chyba olej nie leciał na zewnątrz. No ja go trochę tutaj uszkodziłem przy wyjmowaniu, ale on był w dobrym stanie. Tulejka prowadząca, łożysko, sprężyna, zabezpieczenie, te pogięte właśnie zabezpieczenie, które pokazywałem, ten tył wysprzęglika i ta cała tuleja z prowadnicą i uszczelką, takim pierścieniem uszczelniającym z dwóch stron, wewnątrz i zewnątrz. No i tu jest ta cała obudowa plastikowa wysprzęglika. I tak, tu na tej obudowie jest jedna uszczelka. Ja tą uszczelkę przejrzałem wzdłuż i wszerz. Ją tutaj się wkłada, to miejsce. Tu jest taka dziureczka, którą leci płyn. No i generalnie ta uszczelka wygląda cac. To zabezpieczenie, wiadomo, coś tam i ten uszczelniacz troszkę uszkodziłem, coś tam pogięłem, ten plasticzek delikatnie mi pęka, ale to jest moja robota. Ale najciekawsze jest tutaj, czyli uszczelnienie tyłu i wnętrza wysprzęglika. Zobaczcie. Spróbuję tu złapać jakieś światło, żeby to było widać. Kręcę nim dookoła i zobaczcie. Część tego wysprzęglika, ta guma jest normalna, a część jest wygryziona. Część jest wygryziona po prostu jakby, nie wiem,
Jakiś szczur ją wygryzł. Czyli od tej części tu zaczynając, kręcę dookoła. Jakaś, nie wiem, może 1/3 albo trochę więcej jest ta guma w super stanie i tu się zaczyna takie wygryzienie. I ono, no przez można powiedzieć około 2/3 tej obręczy, tego uszczelniacza, to jest wygryzione, a później jest całe. No i jeszcze co zauważyłem na tej tulei, ja ściągnę ten, bo ta uszczelka jeszcze uszczelnia nam tu w środku. W środku jest całkiem ok. Nie zauważyłem tutaj uszkodzeń. Co zauważyłem po tej tulei prowadzącej? Ta tuleja prowadząca, teraz też nią pokręcam, na części jakby swojej tutaj powierzchni ma w miarę gładką taką powierzchnię, a tu na jednej części ma tak jakby bardziej wypracowane, wyślizgane. Czyli tak jakby ja nim cały czas kręcę, tak jak gdyby ten wysprzęglik pracował krzywo po prostu. Czyli, bo to jest, można powiedzieć, taka jego prowadnica główna, czyli to jest jego jakby prowadzenie, ta tuleja. I tak jak ja nią cały czas obracam, można zauważyć, że zaczynają się na części tego wysprzęglika takie większe wytarcie. Czyli krzywo pracował. Co jeszcze zauważyłem? Że wkładając tą tuleję prowadzącą, zamykającą, można powiedzieć, ona ma dość spory luz. Staram się ruszać tylko samą tuleją teraz. Wiadomo, tuleja akurat tutaj już na końcu tego wysprzęglika, gdzie ona pracuje, to ona nam nie uszczelnia, ale ona nam jakby zapewnia, aby ten wysprzęglik pracował osiowo, czyli żeby pracował, żeby miał ten luz do poruszania się góra-dół, ale żeby nie gibał się prawo-lewo. Czyli żeby delikatny luz dłużny był, ale żeby luzu poprzecznego nie było. A tu widać, próbuję to pokazać, dość spory luz jest na tej tulei. I nie wiem, no, czy tu jakieś wykonanie było wadliwe. Tak jak wspominałem w poprzedniej części, wysprzęglik to jest rzekomo na pierwszy montaż. Minęło około 2 lat od montażu i 30 000 kilometrów przebiegu. Samochód jeżdżony w miarę normalnie, trochę też z przyczepką, ale bez szaleństwa. Sprzęgło było generalnie jak nowe, sprzęgło luka, dlatego myślałem, że wysprzęglik też luka, ale jednak to był Fagowski i z oryginału FTE. Okazuje się, że to było. Czyli Fag jakby robił pod oryginał. No i samochód był eksploatowany, tak jak mówię, no nie rajdowo, jest to mała pojemność silnika, więc tutaj nie miał wstawiane. Olej w skrzyni był, wysprzęglik był dokręcony dość mocno, normalnie, nic tam nie było luzu, jak to odkręcałem. Nigdzie tu nie ma żadnego pęknięcia, gdzie nieraz oglądałem, że ponoć ktoś tam za mocno dokręca i dlatego te wysprzęgliki się psują. A tu nic, tu nie ma żadnego pęknięcia. Odkręcałem to kluczem bez żadnej, nawet nie grzechotką, tylko takim kluczem bez dźwigni. O, nawet leży ten klucz. Takim kluczem zwykłym odkręcałem praktycznie jedną ręką, więc nie trzeba było, jak to się mówi, łoma. Był może dokręcony mocniej niż te tam 10 N, ale był dokręcony nie za mocno, bo dokręciłem zwykłym kluczem bez żadnej tam, nawet nie małą grzechotką, tylko to jest, nie wiem, 10 cm, nie wiem, czy ten klucz ma dźwigni, także bez problemu to odkręciłem. Nie było żadnego luzu, było dokręcone, żadna śruba nie była luźna, nic tu nie jest pęknięte. Nie bardzo rozumiem, czemu ta guma tutaj się tak zjadła.
albo po prostu ten wysprzęglik jakiś jest tu przekoszony od nowości i on po prostu sobie powoli wypracowywał i wyjadał tą gumę, chodził krzywo. I takie mam też przeczucia, że tak może być, że on po prostu chodził sobie dość krzywo. Od początku był jakiś skrzywiony, nie wiem, może uszkodzony, może spadł, może... No ciężko powiedzieć, nie było tego przy montażu widać na pewno. I tak jak widać, że część tej gumy, jakaś 1/3 przynajmniej, jest cała i później zaczyna się takie dookoła, jak kręcę, wyżarcie. Jakby mówię, coś to rozpuściło, wytłukło, wygryzło. A pokażę jeszcze, jak to pracuje. Tu jest ta część, ta gumka. Jak to pracuje w tej tulei. I uszczelnia oczywiście środek też. Czyli środek. O, środek nam uszczelnia. Tu też jest delikatny luz. I on nam się zamyka w ten sposób. Czyli on uszczelnia tą obudowę. Czyli tak jakby właśnie mi się wydaje, że podczas po prostu wciskania ta część musiała się kosić jakoś. On musiał być jakiś fabrycznie przekoszony i mógł po troszku się wyrabiać. No i minęło te 30 000 kilometrów i wysprzęglik już zaczął puszczać. Już ta guma jakby nie utrzymała ciśnienia tego płynu. Wysrała się do końca. No i teraz piekielna robota była od nowa. Nie lubię tej roboty akurat z tym sprzęgłem. No ale zrobione, wszystko umyte. Będziemy testować, jak wysprzęglik innej firmy się spisze. Zapewne dam znać. Mam nadzieję, że to coś pomogło. Być może, nie wiem, sprawdzać te wysprzęgliki bardziej przy nawet nowe, oryginalne, jakie by nie były, najdroższe, sprawdzać przy wyjęciu z pudełka, czy one prosto chodzą, czy nie mają luzu, bo ten prawdopodobnie miał tu po prostu jakiś luz, albo po prostu krzywo pracował, czyli nie osiowo, tylko troszeczkę musiał być przekoszony. I to generalnie taki mam pomysł na jego awarię, na jego wadę. I tak nic tu nie zareklamuję, nic tu nie wskuram. Ja reklamacji nie uznam klientowi, bo minęło 2 lata. Mi nie uzna hurtownia, bo cholera wie, gdzie jest paragon, i też minęło 2 lata. 30 000 przebiegu. Tak jak mówię, to było jakoś kupowane w czasach tych chyba covidowych, więc ponoć wtedy jakość tych części spadła na ryj. No i może być to też powodem, no ciężko powiedzieć. Myślę, że ja nie ja jedyny, nie ja pierwszy przejechałem się na sprzęgle w Oplu. Już niejednokrotnie słyszałem, jak niektórzy po 3 razy robili sprzęgło w Oplach, także nie wiem, czemu Opel tą tradycję, tą konstrukcję kontynuuje. Dla mnie to jest do zmiany. Wysprzęglik powinien być na zewnątrz i sprawa by była załatwiona. Zwykła metalowa łapa na dźwigni, nic tam by się nie psuło, wysprzęglik można było wymienić. No, a tu co, no trzeba zwalić sanki. Można powiedzieć, wymiana tego sprzęgła to tak jak wymiana silnika, bo dla mnie to jedna robota praktycznie. W tym samym czasie można wyjąć silnik, wyjąć skrzynię. Także co, no trzeba testować, zobaczyć, co będzie działało. W tej chwili włożyłem iSina. Zobaczymy, jak pojeździ chociaż jakiś czas, jak to się sprawuje, czy coś tam się dzieje. Myślę, że jak kilka tygodni pojeździ, nic się nie będzie działo, to już będzie dobrze. No i co, tu taka przestroga, no. Teraz nawet kupując części droższe, nie mamy pewności, czy one nam zadziałają. Kiedyś szedłem tym tokiem, że kupowałem części lepsze, droższe. A teraz co? Wydasz 400 czy 500 zł na wysprzęglik, robota kurde 1,5 czy 2 tysiące i 30 000 samochód kilometrów, 30 000 kilometrów, samochód popsuty.
Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będą pewnie większe chęci do nagrywania. Coś ciekawego zawsze wynajdę. Mam nadzieję, że to cokolwiek pomogło. Zapraszam do lajkowania. Pozdrawiam. Cześć, hej.